Bez sloganu. Program ojca Jakuba I ojca Leonarda w każdy czwartek. na stronie braciszkanie.net. Szczęść Boże, witam Was kochani po raz kolejny. Dzisiaj chcemy poruszyć temat modlitwy. Jesteśmy zakonnikami, więc na miarę naszych możliwości dzisiaj chcemy poruszyć temat modlitwy, wyjaśnić na ile się da, bo uważamy, że jest to na pewno rzecz bardzo ważna w życiu każdego chrześcijanina, bo pamiętamy słowa Jana Pawła II, że człowiek wierzący to człowiek, który się modli, ponieważ niemożliwe jest być wierzącym i nie modlić się, bo tak jakby mieć przyjaciela, się do niego nie odzywać. Dlatego też ta nasza relacja z Panem Bogiem w ogromnej mierze zależy od naszej modlitwy. Dlatego dzisiaj będziemy starali się porozmawiać, porozważać na temat modlitwy co nieco. Ojciec Jakub już powiedział, że człowiek wierzący odzywa się do Pana Boga, rozmawia z Nim, mówi do Niego. Otóż modlitwa to jest nie tylko mówienie, ale też i słuchanie. Pamiętajmy o tym, że trudno jest z kimś prowadzić dialog i tylko mówić, tak jak my z Wami. I tu jeszcze dodam do tego, co ojciec Leonard powiedział, że to też nie jest na takiej relacji, że mój koleżka, idę sobie porozmawiać z Panem Bogiem, moim koleżką, Pan Jezus nie jest naszym koleżką, Pan Bóg jest Bogiem i mimo tego, że ma wielką miłość do nas i bardzo mu na nas zależy, to jednak musimy mieć świadomość, że stajemy przed majestatem Boga. Dlatego też nasza pokora, nasza modlitwa, ona nie może być na zasadzie jakiegoś spotkania przy kawie z Panem Bogiem, tu idę pogaworzyć sobie z Panem Bogiem, jak niektórzy tak mówią. Modlitwa to jest na pewno spotkanie, ale to nie jest pogawędka, to jest pogłębianie tej relacji z Panem Bogiem. I myślę, że takimi kluczowymi słowami są słowa Jezusa, że módlcie się, to jakby wyjaśnia, dlaczego się modlić, abyście nie ulegli pokusie. Bo tu można powiedzieć tak, że właśnie człowiek, który się nie modli, a nawiązując do tych słów, to jest człowiek, który staje się w jakiś sposób podatny na zło. Czyli chcesz być celem szatana, chcesz być taką tarczą bez osłony? Bardzo proszę, nie módl się, wybór należy do Ciebie. Voilà. No tak, to nie chcemy też, żeby teraz zabrzmiało na zasadzie straszenia, tylko że jakby konsekwencją braku modlitwy w naszym życiu jest to, że odpychamy Pana Boga i jeśli odpychamy Pana Boga, to zbliżamy się do tego, którego nazywamy złym duchem w jakiś sposób. To jest, nie można tutaj być neutralnym, że mnie to nie dotyczy. Oczywiście modlitwa nie jest czymś łatwym, nie jest czymś prostym i ona nie zawsze będzie czymś fajnym. Modlitwa musi być nacechowana pewnym wysiłkiem z naszej strony. To znaczy, na pewno będzie tak, że czasami ona będzie dla Ciebie wielkim takim odetchnieniem, odpoczynkiem, ale będzie też czasami dla Ciebie walką po prostu. To nie ma co ukrywać, że czasami modlitwa jest ogromnym zmaganiem się. Zresztą sam Jezus tego doświadczył w Ogrójcu. Także na to musimy być, myślę, gotowi, że nieraz ta modlitwa będzie dla nas i trudem, ale i czasami odpoczynkiem. Być może Pan Bóg już pozwolił Ci doświadczyć takiego stanu, jak dobrze jest się modlić, jak dobrze jest trwać z Bogiem. I po jakimś czasie tego stanu nie ma. To znaczy, że pozwolił Ci zasmakować, czym modlitwa może być. I teraz mówię, bardzo proszę, trwaj na tej modlitwie. A właśnie, tu teraz właśnie do tego trwania, bo święty Paweł faktycznie powiedział, trwajcie na modlitwie, bądźcie wytrwali na modlitwie. I teraz ta wytrwałość, jak to rozumieć? Bo niektórzy tak wytrwałość, to dzisiaj się sprężę i teraz godzinę, nie? Dam radę, a jutro pokonam nowy rekord, nie? 1,5, nie? I potem za tydzień godzina 45, wytrwałem, nie? Jestem wytrwały na modlitwie. Chyba nie do końca o to chodziło świętemu Pawłowi, bo tu można zamienić modlitwę na zawody, gdzie ktoś po prostu robi kolejny rekord nowy. Myślę, że wielkim dziełem na pewno jest pozostać wytrwałym na codziennej modlitwie. To znaczy masz swoje 5 minut dla Pana Boga i bądź wytrwały, powracać na te Twoje 5 minut. Że jest czas dla Pana Boga w ciągu dnia, wracaj do Pana Boga. Nie opuszczaj tej modlitwy. Nawet jeśli to jest tylko marne 5 minut, które oddajesz Panu Bogu, może się okazać po jakimś czasie, że nawet te 5 minut jest dla Ciebie wielkim trudem wytrwania. Ale właśnie człowiek, który trwa na modlitwie, taki codzienny, ma swój czas dla Pana Boga i dba o to, z pewnością relacja takiego człowieka z Panem Bogiem jest czymś takim bardzo stabilnym. Że to nie jest takie właśnie chaotyczne, takie szalone, że dzisiaj pół godziny, a potem przez miesiąc nic. Nie? To jest niedojrzałość. Dojrzałość na modlitwie polega na tym, że ja systematycznie wracam do modlitwy i troszczę się o nią, żeby tego jednak nie opuszczać, bez względu na to, co już mówiliśmy wcześniej, czy czuję Pana Boga, czy nie czuję Pana Boga, ja wracam do tej modlitwy.
Myślę, że istotne jest również to, by modlić się na miarę swojego stanu. Trudno jest, by matka karmiąca piersią, wychowująca jeszcze 2 małych brzdąców w domu, mogła poświęcić Panu Bogu tyle czasu, co zakonnik, który w ciągu swojego planu dnia ma, nazwijmy to, zagwarantowany czas na modlitwę, na adorację, na medytację, na brewiarz. Każdy, żyjąc w określonym stanie, czy to będzie zakonnik, czy to będzie głowa rodziny ojciec, czy to będzie jakiś pracownik fizyczny, czy umysłowy, musi znaleźć jakby taką opcję idealną dla siebie w modlitwie. Taką równowagę po prostu w tym wszystkim, żeby to nie było tak, że tak to ojciec Lolan wspomniał, żeby na przykład kolejarz modli się więcej niż zakonnik, prawda? Tutaj musi być taka równowaga zachowana, żeby właśnie... Czyli żeby te obowiązki po prostu tak, żeby chęć modlitwy i ta modlitwa nie spowodowała, że zaniedbamy obowiązki, do których jesteśmy powołani. Modlitwa jakby ma... Halo, halo, już minęło 5 minut, zakończcie to. Halo, halo, już 5 minut skończyło się, już do widzenia, zamykamy. Skończyć trzeba już, dalej. Właśnie to chcę powiedzieć. 5 minut minęło. Sorry. Halo, halo, już skończyło się 5 minut. Wyjechałeś.